Cześć! Dziś na warsztacie mam serwer, a w zasadzie tylko płytę serwerową z procesorami Xeon. Czy można pograć na tym zestawie? Niedawno skończył 20 lat. Są to Xeony o oznaczeniu kodowym SL6VL. Są to procesory oparte na architekturze Pentium 4. Posiadają 512 kg pamięci podręcznej, magistrale 533 MHz i obsługują Hyper-Threading. Są to jednak procesory 32-bitowe. Pracują one na płycie głównej Super Micro, wymagającej pamięci DDR2 z obsługą korekcji błędów ECC. Za grafikę odpowiada układ AtiRage XL z 8 MB własnej dedykowanej pamięci. Z instalacją systemu nie było problemu. Na początek zainstalowałem sterowniki do karty dźwiękowej Sound Blaster Live, a także do karty graficznej ATI. Zainstalowałem także aktualizację z Legacy Update. Sterowników do kontrolera SCSI specjalnie nie instalowałem, bo i sam kontroler nie jest mi do niczego potrzebny. Instaluję także parę gier i benchmarków. Dobra, system mam już zaktualizowany i poinstalowane programy. Na początek uruchamiam popularny benchmark 3D Mark 2001 SE. W ustawieniach domyślnych nie chce się uruchomić. Zmieniam rozdzielczość na niższą. Działa, ale mamy potężne zniekształcenia obrazu. I koniec testu, błąd. A teraz gra z epoki, czyli Half-Life 2. Uruchamia się bez problemu. Zaczynam nową grę. Piękny psychodeliczny pokaz niezwykłych kolorów, zamiast animacji mamy pokaz slajdów. Dobrze, może przesadziłem z tym Half-Life'em. A jak zadziała Quake 2? Karta grafiki jest tak słaba, że gra lepiej działa w trybie software'owym niż hardware. Mafia to gra z 2002 roku. Wymaga karty z 32 MB pamięci. Działa o dziwo prawidłowo, jest tylko mało klatek na sekundę. Quake 3 zapewnia nam pokaz slajdów w najniższej rozdzielczości. Jedyna aplikacja 3D, która zadziałała prawidłowo, to stary benchmark Final Reality. I już na zakończenie popsuję Windowsa. Skasuje rekursywnie wszystkie pliki z dysku. Nie róbcie tego w domu. W 1999 roku pojawiła się karta graficzna AtiRage XL, która miała służyć zarówno jako narzędzie do gier, jak i zintegrowane rozwiązanie dla serwerów. Chociaż cechowała się niskim kosztem, już w momencie premiery była przestarzała pod względem wydajności i jakości obrazu. Specyfikacja karty niewiele się różni od poprzednich modeli, takich jak Rage Pro, jednocześnie brak znaczącej poprawy wydajności 3D. Często pojawiają się również problemy z jakością obrazu, takie jak błędy w mapowaniu mipmap, niedokładność w renderowaniu tekstur i kłopoty z dithering. Choć cena była jedynym atutem karty, to w obliczu gier nowszej generacji XL nie zdawało egzaminu jako przyszłościowe rozwiązanie. Nic zatem dziwnego, że została zastosowana jako zintegrowana karta na płycie serwerowej. W serwerze nie miała za dużo do roboty, a 8 MB pamięci to było aż nadto w tym zastosowaniu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy na kanale. Pozdrawiam!